22 maja, godzina 19. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu W ogniu pytań. Dzisiejszym gościem jest Patrycja. Dzień dobry. Witam Ciebie, witam słuchaczy. Patrycjo, opowiedz proszę, czym się zajmujesz na co dzień, co jest Twoją pasją, co jest Twoim jakby źródłem utrzymania, czym się zajmujesz? Moją pracą i moim źródłem utrzymania, ale też moją pasją, ponieważ moja praca jest moją pasją i nazywam to też misją, którą mam do spełnienia, jest opieka poporodowa. Zajmuję się kobietami tuż po porodzie, dosłownie kilka godzin, czasem dzień po 2 dni, jeżeli taka kobieta zostaje jeszcze na obserwacji, na przykład w szpitalu, ale też mam ogromną przyjemność asystować przy porodach. Są to porody domowe i są to porody w szpitalach. No właśnie, pod tym względem Holandia jest troszkę odmienna od Polski, bowiem tutaj można rodzić w domu, a w Polsce chyba nie jest to zbyt popularna metoda, o ile w ogóle jest taka możliwa. W Polsce jest w ogóle niepraktykowana. Ja przyjechałam do Holandii 14 lat temu. 1 maja właśnie będzie 14 lat. Już jako mama. Tam w Polsce rodziłam 2 razy. Dzieci w ten czas, jak tutaj przyjechałam, miały 6 i 8 lat. I porody odbywają się w szpitalu i wtedy się odbywały, teraz się tak odbywają. Wtedy zupełnie inna wizja, ponieważ rodziłam w jednym pomieszczeniu z 3 kobietami. Więc tutaj Holandia zaskakuje ogromnym komfortem i ogromnym szacunkiem i podejściem do rodzącej kobiety i jej partnera, czy osoby towarzyszącej, bo to też nie zawsze musi być partner. Przy porodzie mogą być 2-3 osoby, więc przyjaciółka, nie wiem, ktoś, tłumacz. Czasem też jest tak, że kobieta po prostu nie radzi sobie językowo, więc jest też albo tłumacz, któremu po prostu się płaci, albo ktoś po prostu, kto zna język i po prostu pomaga przejść przez ten proces. Ale też rodzi się w domu. Jeżeli chodzi o Polki, zdarza się to niezbyt często, jednak jesteśmy inaczej przyzwyczajeni. Do szpitalnych raczej dokładnie. Klimatów. Jeszcze taki strach, że a jednak szpital to jest szpital, szybciej nam tam pomogą, jakby się coś działo, ale tak szczerze mówiąc, nie... Gdybym ja teraz rodziła, rodząc w Polsce w szpitalu 2 razy, rodząc tutaj w Holandii raz w szpitalu, bo musiałam rodzić ze względów medycznych. Oczywiście nie można rodzić dziecka w domu, jeżeli zdrowie nam na to nie pozwala. To jest wcześniej wszystko omówione, robi się plan rodzicielski. To jest zupełnie inna procedura niż w Polsce. Czyli w domu tylko i wyłącznie, jeżeli taki poród nie jest zagrożony, czy dokładnie. Nie mogą wystąpić jakieś komplikacje. Dokładnie. I czasem się też po prostu nie zdąży dojechać do szpitala. W Holandii też jest problem z korkami. Potwierdzam. Także czasem po prostu zapada decyzja, jeżeli naprawdę nie jest to konieczne rodzić w szpitalu, że po prostu będzie bezpieczniej urodzić w domu i ewentualnie jakby się coś działo nie tak, to wtedy zawiadamiane są służby, ambulans i inne czasem, bo też różne się niestety rzeczy dzieją. Na przykład przyjeżdża też straż pożarna. Naprawdę, jeżeli na przykład kobieta doznała krwotoku i nie może sama zejść po schodach, a tutaj są też często klatki bardzo wąskie i po prostu nie da rady łóżka po prostu wnieść i znieść z klientką, więc też czasem właśnie pomaga straż pożarna. I to rozumiem, że przez okno wtedy się odbywa. Tak, wtedy to są takie atrakcje. Nieprzewidziane czasami. Nieprzewidziane, ale to tak wygląda groźnie, a tak naprawdę wszystko to bardzo sprawnie się tutaj dzieje. Wiadomo, że ambulans jest pojazdem uprzywilejowanym, więc on po prostu na sygnałach szybko zmierza i po prostu szybciej dotrze on do nas czasem do domu prywatnego niż my do szpitala. Stronę, dokładnie. Powiedz mi, bo ja ten temat, powiedzmy, przerabiałem niecałe 5 lat temu.
I z tego, co pamiętam, to jak robiliśmy taki domowy research na temat właśnie porodu domowego, szpitalnego, to pamiętam, że były dostępne takie gotowe zestawy, które można kupić do porodu domowego. Możesz coś o tym powiedzieć? Dokładnie. Tutaj ja na przykład teraz pracuję jako ZZP, czyli swoja działalność i w okresie koło 37 tygodnia ciąży spotykam się z moimi klientkami osobiście u nich w domu i mamy takie obowiązkowe listy rzeczy, które są po prostu przydatne do porodu, jeżeli on się właśnie odbywa planowo czy nieplanowo w domu, bo też czasem po prostu może to być z zaskoczenia. I rzeczy, które są nam potrzebne podczas tego kramzorgu, czyli tej mojej opieki poporodowej przez ten czas 8, czasem 10 dni. I tak, to są takie odgórnie narzucone jakby przedmioty. Część, jeżeli mamy wysokie ubezpieczenie, dostajemy też przez ubezpieczalnię tak zwany kram pakiet, rzeczy, które właśnie się przydadzą przy porodzie i po porodzie, ale też na przykład są wypożyczalnie sprzętów, Hausor, gdzie możemy się zaopatrzyć na specjalne podstawki pod łóżko, żeby je na przykład, żeby łóżko miało odpowiednią wysokość dla położnej, która odbiera poród. Często to trwa kilka godzin. No tak, myślę, że to jest istotne, żeby się jakoś za bardzo nie schylać w takiej sytuacji. Tak, i my później przy właśnie kontrolach codziennych, bo właśnie ja przychodzę codziennie do takiej klientki i robimy kontrolę codziennie krocza mamy, jak macica się obkurcza, też karmienie piersią, więc to też jest co 1,5, co 2, czasem 3 godziny przerwy pomiędzy karmieniami, więc my też tutaj jesteśmy wyszkolone pod tym względem i pomagamy mamie wypracować tą laktację, pomagamy dziecko nauczyć łapać pierś i po prostu dlatego ta wysokość też jest fajnie, jak jest po prostu wyższa, tak? Nie jest bardzo nisko, gdzie po prostu później to jednak jest odczuwalne. Na przykład też laktator, w takich Hausorgach można wynająć profesjonalny laktator, który naprawdę rozrusza tą laktację. Takie laktatory, które mamy dostępne na rynku internetowym. Z tego co ja pamiętam, to są takie ręczne i elektryczne. Tak, są już bardziej preferowane, jeżeli ta laktacja jest rozbujana, że tak powiem. Jeżeli już jest pełna laktacja, mama chce sobie później na siłownię, na paznokcie, do fryzjera i tatuś zostaje, czy babcia, czy koleżanka z dzieckiem i po prostu to mleko może podać przez odciągnięte wcześniej przez taki laktator, a te właśnie szpitalne, czy właśnie z tego Hausorgu, z tych specjalnych wypożyczalni ma po prostu podwojoną, potrojoną moc, gdzie po prostu efektowniej to mleko nam wyciągnie. Drogi widzu, słuchaczu, jeżeli chcesz pomóc w rozwoju tego podcastu i tworzeniu jeszcze lepszych treści, możesz wesprzeć ten kanał, stawiając mi wirtualną kawę. Link do strony znajduje się poniżej w opisie tego podcastu. Każda kawa przynosi ogromną radość i motywację i przy okazji pozwala tworzyć coraz lepsze treści. Nie zapomnij również o 2 ważnych krokach: kliknięciu subskrypcji oraz zostawieniu komentarza. Dzięki nim algorytm YouTube pozwoli dotrzeć do nowych odbiorców. Jeżeli ta rozmowa wam coś otworzy, coś pięknego wam pokaże, zainspiruje, to po prostu podeślijcie ją dalej, bo to pomaga promować fajne, wartościowe materiały na tym kanale. A tymczasem wracamy już do materiału. Dobrze. A powiedz mi, co w ogóle cię skłoniło do wybrania tego zawodu? Tak jak wspomniałam, przyjechałam tutaj z 2 dzieci, ale Czyli jakby własne doświadczenie? Też, ale zawsze chcieliśmy mieć z mężem 3 dzieci, więc w planie było kolejne. Nie wiedzieliśmy w ten czas jeszcze, czy to będzie tutaj w Holandii, czy to będzie w Polsce. Jednakże czas mijał i mąż mówi, no już pasuje po prostu działać z tym 3. I jak najbardziej się zdecydowaliśmy na to. I przyszła do mnie opiekunka, mój najmłodszy syn teraz ma 11 lat.
Więc to było 11 lat temu, nie było w ogóle polskiej opieki poporodowej. Była tylko jedna organizacja multikulturowa, gdzie po prostu była jedna Polka czy dwie, do której się dostać to było po prostu graniczyło z cudem. Więc ja liczyłam wtedy na ten cud, nie znając języka, angielski też bardzo słaby, więc mówię, kurczę, no dobra, 2 razy rodziłam, więc porodu się jakoś tam nie bałam, ale jakieś protokoły, 3 godziny po porodzie się wychodzi do domu, gdzie w Polsce 3 dni leży się minimum. Już tam coś nas nauczyli, troszeczkę odpoczęliśmy, a tu po prostu 3 godziny, kąpiesz się i wychodzisz do domu, więc sobie myślę, kurczę, jeszcze papierologia, raporty, ktoś do domu ma przychodzić, jakaś opiekunka. Mówię, no kurczę, po polsku, no super by było. No w ogóle w Polsce takiego kramzorgu chyba nie ma, nie? Nie Nikt ma. do ciebie do domu nie przychodzi. Nie ma. I to jest, ja ubolewam i dużo teraz Polek, które miało okazję skorzystać tutaj w Holandii, sobie zachwala i rzeczywiście żałują, że ich siostry czy najbliższa rodzina po prostu w Polsce nie może na przykład z tego skorzystać, bo to jest bardzo komfortowe i mając komfort właśnie, że ta osoba mówi w naszym ojczystym języku, właśnie to mnie też skłoniło, gdzie bardzo mi było ciężko, właśnie nie znając języka, będąc sama tylko z mężem, nie miałam tutaj wsparcia nikogo, 2 dzieci w wieku 11 i 9 lat, więc też jeszcze wymagały opieki, no już powiedzmy, że sobie tam sami radzili, ale też trzeba było pewne rzeczy domowe po prostu zrobić, tak? I nie miałam niestety możliwości takiej, że ta Polka do mnie przyszła, więc przyszła pani z zupełnie innej kultury, z bardzo słabym holenderskim i z moim słabym angielskim po prostu nogami i rękami żeśmy się dogadywały. Naprawdę pisałyśmy sobie na kartkach, to były nawet rysunki, to nie było pisanie. Tak zwane piktogramy, tak? Tylko naprawdę to były rysunki. Z tym, że no ja miałam ten komfort, że to było po raz 3, tak? Więc miałaś już pewne doświadczenie. Tak, to bardziej chodziło o to, żebym ja mogła pójść sobie spokojnie, wziąć prysznic, żeby mogła się przespać ewentualnie godzinkę, 2. Później miałam stan zapalny i wiedziałam, że coś się dzieje nie tak. To była osoba, teraz wiem, że jeszcze mało mająca praktyki i ona tego na czas też nie zauważyła, że ze mną się dzieje nie tak. Po czym z wielkim bólem brzucha dzwoni w następny dzień, jak codziennie rano do drzwi i ja nie mogłam się doczołgać do drzwi. I po prostu to, że ona była, że mogła mi to dziecko podać, że mogła zaalarmować położną, która wyżej jest nade mną, nad kramzorgiem i ona zaalarmować szpital, dostałam po prostu udzieloną pomoc na czas, tak? No ale znowu po 3 czy 4 godzinach leków rozkurczowych, wyczyszczenia, co tam trzeba było zrobić, wróciłam do domu. Więc znowu bez opieki, więc ta opiekunka tak naprawdę dużo mi pomogła w ten czas. I wtedy jeszcze pracowałam jako zwykły pracownik, jak tu większość zaczynających ludzi na produkcji pakowni owoców, warzyw i różne tam hale, gdzie ludzie po prostu masowo wykonują czynności. Po czasie, kiedy 3 lata gdzieś minęły, przypadkowo zupełnie szłam na zakupy i patrzę sobie wielki szyld Polski Kramzorg, opieka poporodowa. Szukamy osób, które chcą się szkolić, które widziałyby się w tym zawodzie i po prostu sobie od razu, nawet się nie zastanawiałam, weszłam do środka. Rzeczywiście była Polka przy biurku, więc jak to się mówi, gadka, szmatka. Czy tak to było w Hadze? Tak, to było w Hadze. Chyba wiem. Zresztą sami chyba korzystaliśmy z tego samego, o którym mówimy. No, 5 lat temu już akurat odeszłam wtedy stamtąd. Poszłam na swoją działalność, ale właśnie zaczynałam przez takie biuro po właśnie takiej krótkiej rozmowie. Oczywiście ten nabór się dopiero odbywał za jakiś czas, tam 2-3 miesiące i w ten czas bardzo się zawiodłam na moim pracodawcy, gdzie już bodajże byłam wtedy 3-4 lata tu w Holandii i trochę już tych prac różnych przeszłam. Przepraszam, więcej z 5 lat. Przeszłam i po prostu tak jak ludzie często gęsto do dzisiaj są bardzo traktowani podmiotowo,
Ja się nigdy z tym nie mogłam zgodzić. Nie mogłam się, bardzo się to ze mną gdzieś kłóciło, zawsze gdzieś starałam się dobrze tą pracę wykonywać, oczywiście za to miałam płacone, więc szanowałam tego pracodawcę, ale ten pracodawca nie zawsze szanował nas. I po prostu kiedyś mi powiedział, że no nie wiem, czy wiesz, ale dzisiaj ostatni dzień pracujesz, gdzie codziennie przychodził, klepał mnie po ramieniu, dodatkowe godziny mi zapewniał, soboty i po prostu z dnia na dzień. Jakby zapewnienie mi dawał, że jest zadowolony z mojej pracy, po czym się go pytam, dlaczego się tak zdarzyło, mówię, przecież nigdy nie miałeś nic do zarzucenia mi w ogóle, a on mówi, że nie musimy się tłumaczyć, że po prostu. Mówię, słuchaj, jest teraz nie sezon, mówię, ciężko teraz jest znaleźć pracę, mówi, takich rzeczy się nie robi po prostu z dnia na dzień, nie zwalnia się matki, trójki dzieci z dnia na dzień z pracy. A on mi powiedział, że nigdy tego nie zapomnę i celowo o tym właśnie teraz mówię, że nie porównuj się bo ja mu mówię, że ty też masz dzieci, miał 4 dzieci, ja miałam 3 dzieci, małych dzieci, a on do mnie powiedział, nie porównuj się do mnie. Więc te słowa mi zabrzmiały, do końca życia tego nie zapomnę i to była moja motywacja. To było w ten czas moja motywacja i po prostu najpierw oczywiście było mi przykro, płakałam, przyszłam do domu, byłam tak rozczarowana postawą tego człowieka i nie tylko jego po prostu, że to tak jest, nie? Że dzisiaj jesteś, jutro się nie ma, że po prostu jak nie ty, to każdy może być tobą, nie? Więc po prostu powiedziałam, nie, koniec, muszę coś zrobić, zmienić to życie. Akurat w ten czas przez właśnie pierwsze 6 czy nawet 8 lat sezonów zimowych wyjeżdżałam do siebie, do Polski, pochodzę z Zakopanego. Byłam instruktorem narciarskim przez 15 lat, więc tutaj w sezonie zimowej tej pracy było mniej, więc po prostu zjeżdżałam do Polski. Wróciłam do Polski na sezon zimowy i tam sobie po prostu zdałam sprawę, że chcę wrócić do Holandii, ale nie chcę już pracować u kogoś. Czyli chciałaś jakby swoją działalność otworzyć. Jeszcze wtedy nie mogłam, bo nie miałam do tego kompetencji. Ale już miałaś taki plan, powiedzmy. Już zalążek, zawsze byłam kobietą przedsiębiorczą, zawsze byłam twarda, też się wywodzę z Zakopanego, więc góralska krew, góralska hardość. Za co jestem bardzo wdzięczna mojemu rodowi, że tak powiem, bo bardzo, bardzo mi się to przydało za granicą. Często trzeba mieć twardą dupkę. Więc tam się narodził pomysł i tak jak wspomniałam, wstąpiłam wcześniej do jednego z biur, które robiło nabór chętnych na opiekunki poporodowe i to wcale nie było takie proste. I w ten czas właśnie będąc za Zakopanem, jeżdżąc sobie na tych swoich ukochanych nartach, a tam też trudniłam się w uczeniu dzieci. To było takie, dlatego że byłam kobietą, zawsze też empatyczną, więc te dzieci zawsze do mnie drgnęły. Moja nauczycielka kiedyś w podstawówce już powiedziała, że będę taką matką Polką. No i się chyba nie pomyliła, bo swoich mam 3, ale co tydzień, co 2 tygodnie mam kolejne, więc przewijęło się już dużo dzieci przez te moje ręce. I właśnie będąc w tym Zakopanem dostałam maila zapraszającego na właśnie rozmowę zapoznawczą, jeszcze raz złożenie CV, motywacji i w ogóle dlaczego bym to chciała wykonywać. I po prostu przyjechałam z powrotem do Holandii i tam się wstawiłam na tą rozmowę, po czym troszeczkę mnie tak na dół ściągnęli, sprowadzili, bo oczywiście język, więc już w międzyczasie gdzieś tam się uczyłam, już chodziłam do szkół, żeby ten język był w takim stopniu komunikacyjnym, ale jeszcze nie był wystarczający, żeby robić studium, bo to jest takie jak nasze polskie studium, 2-letnia, półtoroczna szkoła, w zależności jak komu pójdzie. I po prostu pierwszym wymogiem to była właśnie podstawa B1 języka, więc to już w stopniu zaawansowanym, komunikatywnym. Ja w ten czas zaczęłam ten poziom robić, więc po kilku spotkaniach i zapewnieniu, że naprawdę chcę tą pracę wykonywać, chcę się podjąć nauki, na czym to polega i jak się zrobić kwalifikowaną opiekunką, po prostu równorzędnie chodziłam do szkoły językowej.
No i tak to trwało przez 1,5 roku, tylko że właśnie ten początek był taki dosyć ciężki i na początku sobie myślę, Boże, z motyką na księżyc, nie? Mówię, co ja tu w ogóle robię? Płakałam nocami, 3 dzieci, mąż, no praca budowlanka, zmęczony całymi dniami. Kiedyś też jeździł daleko też od Hagi, bo mieszkam w Hadze, więc nieraz po 150 kilometrów w korkach wracał, wiesz, też był zmęczony. A tak było dużo. No, 3 dzieci, zaliczenia w tej szkole, najpierw dużo teorii, gdzie w ogóle to się nie wiązało z tą... Dopiero jak zaczęłam chodzić na praktykę, na staż, to gdzieś się to razem wyjaśniało, tak? Więc to już było w ogóle fajna bajka, nie? Ale ten początek to był po prostu dramat. Ale szybko się okazało, że rzeczywiście będę w tym dobra. Bo dzisiaj tak mogę powiedzieć, że jestem w tym dobra. Jest to, co kocham, co uwielbiam robić. I z czego żyję, więc co można chcieć więcej? Powiedz mi, jakie są najważniejsze obowiązki i zadania w twoim zawodzie? Najważniejsze to jest dbanie o to, żeby na czas wychwycić ewentualne na przykład zakażenia poporodowe, za mocna żółtaczka, na przykład krótki języczek pod podniebieniem, co ma też bardzo duży wpływ na laktację, na to, jak dziecko pije. Jak właśnie, przede wszystkim to jest monitorowanie zdrowia matki i dziecka. Więc ja jestem oczami położnej, która też przychodzi poprzez te dni, 8 czasem 10 dni, jeżeli jest taka konieczność. Ja jestem jej oczami, uszami, więc codziennie monitoruję stan zdrowia matki i dziecka. Pomagam właśnie przede wszystkim w karmieniu, czy to jest karmienie butelką, czy karmienie piersią. Tutaj przy karmieniu piersią to już jest więcej obowiązków, więc ta opieka też jest dłuższa. Minimum opieki to jest 3 godziny dziennie, maksimum 8. Kiedy są do tego podstawy, to właśnie decyduje ta położna, która jest nade mną. Czyli to już jest dostosowywane do konkretnej klientki, Dokładnie, tak? Okay. Dokładnie. Czasem też po prostu uzgadniamy, bo na przykład wiemy, że dobra, pierwsze dziecko, więc mama jest przestraszona, w zależności czy ma tutaj kogoś bliskiego, czy ktoś może przyjechać, czy nie może przyjechać, chociaż teraz z doświadczenia i wiem i bardziej to po prostu funkcjonuje, jak najpierw jesteśmy sami, czyli ja razem z rodzicami tego noworodka i sami się odnajdujemy w tych pierwszych dopiero trudnych później dniach. osoby trzecie. Tak, i dopiero później osoby trzecie, bo tak po prostu jest no lepiej. Tak jest po prostu lepiej. Czasem mamy, czy babcie tego nie rozumieją, teściowe, czasem po prostu mówią, ale dlaczego nie chcesz? Ale to jest naprawdę dużo za dużo. Tutaj, tak jak wspomniałam, często przychodzimy 3 godziny po porodzie, więc stan fizyczny już jest ciężki tej mamy. Jest zmęczona, krwawienie, obkurczanie się macicy, szwy, które są często. To wszystko jest ból. Do tego zmiana hormonów, hormonalna, także też umysłowa, gdzie czasem mamy na to nie mają wpływu i czasem się oberwie później takiej mamie czy teściowej i one na przykład tego nie rozumieją, a ja jako profesjonalna opiekunka po prostu wiem, że dobra, powiedziała coś w nerwach, czy tam gdzieś burknęła na mnie, czy coś, ale za kilka godzin sama tam się popłacze czasem i mi powie, słuchaj Patrycja, przegięłam, czy coś. Nie? Ja to oczywiście rozumiem, sama też 3 razy byłam mamą, 3 razy przez to przechodziłam, z tym, że też tu pragnę podkreślić, że kiedyś inaczej w ogóle odbierało się rodzicielstwo. Też myślę, że w ogóle za granicą się inaczej odbiera rodzicielstwo. W Polsce jest to bardziej tak, że mama jest mamą i tata się zajmuje poza domem, chociaż już w większych miastach nie. Już są też żłobki, przedszkola i to już jest po prostu standard, że po prostu oboje rodziców pracuje. Ale na przykład ja wywodziłam się z kultury, gdzie kobieta siedziała w domu, rodziła dzieci, zajmowała się domem i rzadko rozwijała się zawodowo, nie mówiąc już o jakichś pasjach. I no z tym się też kiedyś nie zgadzałam i też dlatego pokrótce też to był jeden powód, dlaczego w ogóle wyjechałam za granicę. Zawsze chciałam po prostu żyć trochę inaczej,
zachłysnąć się tym wielkim światem, zobaczyć jak to jest w wielkim mieście. Haga może nie jest takim wielkim miastem, ale też nie jest małym, bo całe te 14 lat mieszkam w Hadze. Więc no uważam, że właśnie to rodzicielstwo było kiedyś troszeczkę inne, a teraz jest troszeczkę inne i często właśnie tutaj za granicą, czy w ogóle za granicą, ludzie muszą się dostosunkować do realiów, w których żyją. Tutaj w Holandii matka po 3 miesiącach wraca do pracy, dziecko idzie do żłobka, gdzie w Polsce, przynajmniej w moich rejonach, to jest coś nie do pomyślenia. No ale tak niestety jest. Fakt, że państwo trochę pomaga i dofinansowuje te placówki, gdzie te dzieci się znajdują. I tak też moje dzieci też były w żłobkach, w przedszkolach, w żłobkach od samego rana i później w opiece szkolnej, przedszkolnej i poszkolnej i my dopiero je odbieraliśmy, gdzie je zostawialiśmy o 6 rano i wracaliśmy o 18 wieczorem, nie? Więc no tak tutaj wygląda to rodzicielstwo, ale też z kolei przez to, że rodziny te, które zakładają rodzinę, czyli czy kobieta, mężczyzna, są przeważnie po prostu skazani na siebie, nie? Więc tutaj rola moja jest bardzo kluczowa. Uważam, że jest bardzo kluczowa i ja mam teraz taki komfort, że pracuję dla siebie, czyli od 5 lat prawie prowadzę swoją działalność. Klienci wybierają mnie sami. Więc to też jest fajne, bo już gdzieś tam sobie swoją markę, swoją renomę wyrobiłam i po prostu pomimo to, że mamy pewne protokoły, według których musimy pracować, każdy Kramzorg, czy to ja, czy koleżanka, czy to jest Kramzorg holenderski, czy marokański, czy multikulturowy, ma takie same wytyczne, bo żyjemy w Holandii, więc musimy według tych samych protokołów pracować. Ale jeżeli chodzi o przynależność kulturową, różne zwyczaje, temperament ludzi, to już tutaj teraz jest właśnie taki luksus, że właśnie ci rodzice mogą sobie wybrać po prostu osobę, która wydaje się im, że pasuje do tych rodzin. Nie? Musimy o tym też pamiętać, że po prostu ja wchodzę w życie ludzi, tak? Ja po prostu przychodzę obcy zupełnie człowiek. Dokładnie, spędzasz z nimi no, przynajmniej te od 3 do tam 8 dni. Przeważnie standardowo to jest 6 godzin. Nie? Taki standardowy zorg to jest 6 godzin, więc codziennie do nich przychodzę. To, że się urodziło dziecko, to jest jedna rzecz, ale też jest normalne życie, więc mają problemy. Czasem po prostu są to problemy zdrowotne jednego partnera, czy po prostu inne troski takiego życia codziennego. Więc ja muszę być takim troszkę kameleonem i taka też trochę jestem. Myślę, że jestem osobą z dużym doświadczeniem życiowym, co też mogę przełożyć właśnie na moją pracę. Jestem mamą 3 dzieci, moje chłopaki już mają 22 lata, 20 i 11. Mówię to z dumą, ale też no, mam 40 lat, więc szybko zaczynałam. Tak jak wspomniałam, u nas na Podhalu to było zupełnie normalne. Kiedyś się rodziło dzieci w wieku 18, 19, 20 lat, kobieta, jak już nie miała później kawalera, czy nie rodziła dzieci, to już stara panna, nie? Nikt jej nie chce. Więc po prostu zawsze chciałam być mamą, tak jak moja nauczycielka wspomniała, matką Polką. I jestem ją nawet za granicą i szczycę się właśnie, że mogę pracować, bo 99% moich klientów to są Polacy. To są Polacy, czasem mieszanki, ale zazwyczaj jedna strona to jest Polska. Więc jestem to chyba i tak zaszczycona. od razu ułatwia komunikację. Oczywiście to, co wspomniałam na swoim przykładzie, to jest właśnie to, że człowiek jak przeżyje pewne sytuacje sam na swojej skórze, miałam odnośnik, jak rodziłam w Polsce, jak to wyglądało prowadzenie ciąży w Polsce, jak wyglądał poród w Polsce, leżenie w szpitalu, bo też niestety leżałam długimi miesiącami na patologii ciąży z obydwojga moimi pierwszymi synami. I trzecia sytuacja była taka sama w Holandii, z tym, że zupełnie inna pomoc. Tutaj poszanowanie pacjenta, osobny pokój, komfort naprawdę stworzenia planu porodowego. Oczywiście nie zawsze wszystko przebiega tak, jakbyśmy chcieli i tak jak sobie zapiszemy w podpunktach, bo to jest życie, ale naprawdę można dużo rzeczy zupełnie świadomie
świadomie sobie wybrać i mamy ten komfort, że naprawdę się liczą z naszym zdaniem, nie? Więc nawet teraz byłam 2 tygodnie temu na swojej operacji w szpitalu i puka się po prostu do wejścia. Personel szpitalny puka do drzwi, czy może wejść do sali. Po prostu zamawiasz sobie posiłki z menu kilku różnych wyborów po prostu. No jest niesamowity komfort i naprawdę dużo też udogodnień mamy też my jako opiekunki, bo oczywiście to, że raz zdałyśmy ten dyplom, to nie jest tak, że my po prostu mamy go dożywotnio. Raz na 4 lata ja muszę robić unifikację mojego dyplomu, więc co jakiś czas muszę odbywać obowiązkowe szkolenia, obowiązkowe po prostu, żeby utrzymać ten numer opiekunki kwalifikowanej, ale też oczywiście, tak jak ja kocham ten zawód, więc tylko jak mogę i czas pozwala, robię każde inne kursy, które po prostu pomagają mi w pracy, ale też w życiu codziennym, bo to się wszystko przekłada, będąc mamą. I tutaj się na sekundkę zatrzymujemy. Patrycja powiedziała, że jej odpowiedź na to pytanie była bardzo ogólnikowa i byłoby to nie fair w stosunku do jej koleżanek oraz do potencjalnych klientów. Dlatego poprosiła mnie o dogranie paru zdań, które właśnie publikuję w tym momencie. Obowiązkiem opiekunki poporodowej jest też wsparcie podczas ciąży, rozmowa zapoznawcza, indywidualny plan opieki dobrany do nowej, kolejnej rodziny. Oczywiście podstawowe obowiązki to też dbanie o czystość w pomieszczeniu, gdzie jest mama i dziecko, urządzenia sanitarne, czyli takie jak łazienka i WC, lekkie porządki domowe, przygotowanie posiłku dla mamy, ewentualne zajęcie się i zadbanie o starsze rodzeństwo, aby mama mogła odpocząć, spokojnie się wykąpać. Codzienne instrukcje umowne, nowy plan do dnia, informacje słowne, ale także pisemne w dzienniku kontroli. Do obowiązków należy również nadzór, jak rodzice radzą sobie, aby po zakończeniu opieki byli już samodzielni i potrafili sami zadbać o dziecko. Rola opiekunki to również pomoc w sprawach organizacyjnych urzędowych, czyli np. zapis dziecka do gminy, dopisanie do ubezpieczalni, lekarza domowego, zgłoszenie, że dziecko się urodziło, by po opiece opiekunki zostało przyjęte w przychodni zdrowia dziecka. Odciążenie rodziny z lekkich porządków domowych, również małe zakupy do 5 kg. Dbanie o odpoczynek mamy, w tym czasie zajmujemy się dzieckiem. A jakie są najczęstsze potrzeby i oczekiwania matek wobec pracy położnych? Położnik to nie moja działka, ja jestem opiekunką poporodową, więc właśnie też tu często tego nie rozumieją na początku klienci. Mówi, no jak to jest, co innego położna, co innego opiekunka poporodowa. Położna monitoruje ciążę, więc prowadzi ją. Ja jestem już przy ewentualnym porodzie jako asystent i po porodzie. Czego oczekują? Przede wszystkim wsparcia. Powiem szczerze, że 80% to jest wsparcie mentalne. I później właśnie, jeżeli taki świeży rodzic, jeżeli to jest pierwsze dziecko, bardzo, bardzo na nas czeka. I nieraz są to sytuacje, kiedy naprawdę nie mieli na przykład do czynienia z dziećmi i jak dziecko zapakują do nosidełka w szpitalu, tak po prostu przyjeżdżają do domu I nie wiedzą, co zrobić. z tym dzieckiem i dzwonią. Mówi, Patrycja, mówi, za ile będziesz? Mówi, bo my nie wiemy w ogóle, co robić. Mówi, on tak dziwnie oddycha, czy ona, jak to wyciągnąć, mówi, jak to rozebrać i w ogóle. Więc przede wszystkim takie wsparcie, żeby rodzic uwierzył w siebie, uwierzył w to, że dobra, to jest kolejna nauka, kolejny proces w życiu, bo to jest dosłownie jak każda nowa rzecz, którą się uczymy, więc rodzicielstwo nie jest też łatwe. I właśnie te pierwsze w ogóle godziny i dni to jest naprawdę ciężka praca, nie? Ciężka praca i dzisiaj mamy też taki plus, gdzie też nie do końca jest plusem internet, gdzie też dużo rzeczy możemy czytać, gdzie możemy oglądać pewne filmiki i to są, jeżeli to są naprawdę profesjonalne strony, gdzie naprawdę
możemy coś tam jeszcze sobie zaobserwować, to też czasem rodzice na przykład sprawdzają, czy my mówimy to samo, nie? Aha, czyli tak weryfikują waszą wiedzę. Tam na internecie, to na kanale takim czy takim medycznym, powiedzmy tak, mówili. No. Tam mama któraś, mama z Rotterdamu mówi tak, mama z Hagi mówi tak i później jeszcze przychodzi opiekunka, mówi inaczej, przychodzi położna i czasem to się pokrywa, czasem się to nie pokrywa, ale to nie ma tak, że się pokrywa czy nie pokrywa. Po prostu chodzi o to, że nie ma jednej instrukcji na dziecko. Po prostu każde dziecko jest inne, każdy rodzic jest inny, więc też musimy o tym pamiętać, że to jest dziecko tych rodziców, czyli też posiada cechy, geny tych rodziców. Duże znaczenie ma poród, jak przebiegał poród, jak przebiegała ciąża. Więc tu przede wszystkim moim największym zadaniem to jest po prostu zasiać ziarenko wiary w siebie. Że rzeczywiście ja będę takim trochę narzędziem, że im pokażę, że tak się nawet pampersa zakłada, nie? Biorę po prostu pampersa, tak, tatuś czy mamusia tam zakłada i po prostu wszystko taką prostą czynnością. Czyli można powiedzieć, robi. że ty przez te pierwsze parę dni dajesz rodzicom taką skróconą instrukcję obsługi. Dokładnie, tylko że to jest taka instrukcja w pigułce, gdzie po prostu czasem się to sprawdzi, czasem się to nie sprawdzi. Oczywiście te podstawowe rzeczy, jak się zmienia pampersa, jaka jest dobra temperatura dziecka, czy temperatura w domu, czy jak się zachować, nie wiem, jak dziecko ma za dużą temperaturę, czy za małą temperaturę. Ja tego uczę, ja to mówię, zasiewam to w tych rodzicach, w głowach na przykład, bo czasem na przykład nie wiem, dziecko się zakrztusi, nie? I czasem mówię, bo to wygląda w ten sposób, że mamy jakby zajęcia praktyczne i teoretyczne, więc siadamy sobie, wybieramy jakiś tam czas w ciągu dnia, kiedy mama już sobie zjadła śniadanko, wykąpała się, przespała, ewentualnie tata gdzieś załatwił coś na mieście, wraca, pijemy sobie kawkę i mam taką listę, gdzie po prostu muszę przekazać informacje, które muszę przekazać i po prostu przez te 8 dni po kilka podpunktów wyłapuję z tej listy i dostosowuję do sytuacji, które mogą się wydarzyć na przykład dzisiaj. Dzisiaj jak ja wyjdę do jutra rana, więc rodzic sobie może pomyśleć, dobra, Patrycja dzisiaj powiedziała, że mogę być płaczliwa, mogę płakać, nie wiem, coś tam. No i przychodzę następnego rana, pierwsze pytanie się pytam, jak tam noc minęła. Mówi, Jezus, dobrze, że mi powiedziałaś, że ja w ogóle mogę płakać, że będę jakaś rozdrażniona, że coś, to jest tak zwany baby blues, zazwyczaj 3-4 doba, kiedy to adrenalina opada, emocje spadają, niewyspanie, zakwasy wychodzą i po prostu wszystko się naraz dzieje. I ona mówi, Boże, bo ja bym pomyślała, że już jestem jakaś wariatka albo wyrodna matka, albo coś takiego. Więc to są takie małe rzeczy, które naprawdę dużo znaczą w ten czas, kiedy ten rodzic jest bardzo przestraszony, kiedy naprawdę nam ufa, że i czeka na to, żebyśmy codziennie przyszli i jednak nawet jak dużo nie robimy, bo czasem też są tacy rodzice, że bardzo chcą być samodzielni, ale się przyglądamy, jesteśmy, ewentualnie coś poprawimy i po prostu sobie zazwyczaj naprawdę chwalą i czekają na to, żebyśmy codziennie przyszli. Dobrze, a cofając się tak 2-3 zdania wstecz, bo wspomniałaś właśnie o tym baby bluesie, jakie są ogólne twoje spostrzeżenia na temat właśnie zdrowia psychicznego matek po porodzie? Ale ciekawostkę teraz zadałeś, bo dzisiaj miałam taką rozmowę przez telefon z jedną z bardzo mądrych kobiet w Holandii, ponieważ chcę się rozwijać i właśnie szukam dalszego kierunku i właśnie któraś już z położnych też mi powiedziała, Patrycja, idź wspieranie kobiet psychicznych. Zrób opleiding, zrób szkołę, bo jest to potrzebne. Jesteś osobą kontaktową, otwartą, empatyczną. Ludzie po prostu, mam jakiś dar taki w sobie, że po prostu ludzie się otwierają przede mną. To są też plusy i minusy, bo człowiek później zabiera te problemy do domu, ale ja mam kontakt z mamami, pracuję w tym zawodzie, 6 maja będzie 8 lat i tak, jest baby blues odczuwalny zazwyczaj koło 3-4 doby właśnie po porodzie, jak wspomniałam. Czym on się w ogóle objawia? To jest przeważnie trochę trauma porodowa.
Jeżeli ten poród był jakiś ciężki, długo trwał, wydarzyły się rzeczy jakieś po prostu, które się nie spodziewaliśmy i czasem po prostu tego w danej chwili nie rozumiemy. Po prostu jest akcja, dzieje się szybko, lekarze też nie mają zazwyczaj czasu, żeby nam to tłumaczyć, ale jeżeli chodzi o Holandię, zazwyczaj i położna, która była przy porodzie, czy akuszerka, siostra, która tam pomaga z boku, czy nawet ja nie mam takich oczywiście uprawnień, żeby później najpierw musi to poruszyć osoba bardziej nade mną postawiona, ale jako kramzorg już w kolejnej linii podczas właśnie tej opieki poporodowej z konsultacją oczywiście z tą położną dbamy o zdrowie psychiczne takiej kobiety. Baby blues to jest taki tylko chwilowy jakby spadek formy psychicznej, strach przede wszystkim właśnie przebytego porodu, strach o to, czy dziecko to odczuje, czy w dalszym po prostu w życiu, nie wiem, może być na przykład niedotlenienie mózgu, czy jakieś tam inne konsekwencje. Ale to jest czasowe. Jeżeli to jest dobrze przepracowane, jeżeli medycznie rzeczywiście temu dziecku nic nie dolega, jeżeli mama czasem też ma baby blues, bo na przykład kończył się poród cesarką, a założyła sobie, że będzie rodzić naturalnie i dla niej to jest jakby takie wewnętrzne niepowodzenie, że po prostu nie urodziła naturalnie, ale zazwyczaj po prostu nie mogła urodzić naturalnie, więc jeżeli to dobrze jest przepracowane z położną czy ze mną, zazwyczaj po prostu akceptuje to i wie, że podjęła decyzję, która była po prostu najlepsza w tym momencie. A czy ten baby blues pojawia się tylko przy pierwszym dziecku, czy może się pojawić również tam przy drugim, trzecim? Oczywiście, że może się pojawić przy każdym kolejnym. To, że mama ma doświadczenie, w tym przypadku, bo to jest kobieta bezpośrednio, która rodziła, to nie oznacza, że właśnie podczas jedna ciąża może przebiec super bezproblemowo, super poród, drugi może być z komplikacjami albo na odwrót. Gorzej jest właśnie jak poprzedni był z komplikacjami, bo już się może nie oczekuje, obawia, że pewnie będzie tak samo. Wtedy skończyło się cesarką, więc nie wiem, co mam teraz robić, bo każą rodzić naturalnie, a gdzieś z tyłu głowy siedzi, że no ale wtedy się skończyło jednak cesarką, nie? W Holandii jak się raz miało cesarkę, drugi raz można rodzić naturalnie, więc to też gdzieś z tyłu głowy cały czas jest. Także jak najbardziej przy każdej ciąży można mieć baby blues. Okej. Wspominałaś wcześniej o różnych kulturach, które można spotkać w twojej pracy. Czy masz jakieś doświadczenia z tym związane? Tak jak wspomniałam, teraz już prawie 5 lat pracuję dla siebie, mam swoją działalność gospodarczą i moi klienci to jest 90%, nawet 98% Polaków, bo tak po prostu chciałam. Taki był zamysł, tak? że polska opieka poporodowa typowo... Co jest również sporym ułatwieniem też dla ciebie. Tak, dokładnie. Dla mnie też, ale po prostu ta mentalność właśnie kulturowa jest też zupełnie inna i ten komfort, i to nawet nie chodzi o to, czy ja jestem Polką i wybieram Polaków, ale nie wiem, kramzorg holenderski też więcej ma Holendrów, tak? Marokańców i tak. Wcześniej pracowałam przez 4 lata w multikulturowym krambiurze, gdzie też Także bardzo miałaś dużo... jakąś styczność z innymi kulturami? Tak, oczywiście. To był multikulturowy, więc też różne kultury, różne zwyczaje. I też ja jako Polka też nie byłam dobrze odbierana na takim kramzorgu. Często to było odczuwalne. Później z biegiem czasu, jeżeli zostałam na przykład na takim zorgu, bo często było tak, że jednak w tym krambiurze, gdzie pracowałam, była część polska, i polski personel i polscy odbiorcy, więc polska klientela, a druga była multikulturowa, więc jak nie było tam pracowników, to my przechodziliśmy do nich. Więc jeżeli to było zastępstwo, nie wiem, tak zwany obstart, tylko w dzień wyjścia ze szpitala, czy kwestia dnia, 2, zanim inna koleżanka skończyła swoją opiekę i mogła przejąć w danej kulturze dalszą opiekę, no to tak jak mówię, czasem było tak, że na przykład zapukałam do drzwi i tata na przykład surinamski na mnie patrzy.
co ta Polka tu robi w ogóle, nie? Co ona mnie tu chce będzie uczyć, jak to będzie. I gdzie ja też na początku byłam bardzo zdziwiona, bo na przykład weszłam, a tam impreza na całego, 30 osób, jedzą, piją, śmieją się, w ogóle nie wiadomo, gdzie jest mama, gdzie jest dziecko. Zanim się dokopałam do dziecka i do mamy, to musiałam się najeść, napić, bo taka Czyli to rozumiem, kultura. że to była taka impreza powitalna Tak, dla tego dziecka. Dokładnie, to była impreza powitalna z racji narodzin i każdy, nawet obcy człowiek mógł wejść do domu, ale przede wszystkim rodzina, przyjaciele i dwie kobiety gotują po prostu w kuchni cały czas te tradycyjne potrawy i ja też nie mogłam zacząć pracy, dopóki nie zjadłam i się nie napiłam, więc tam już z oddechem mówię, czy z dzieckiem dobrze, czy z mamą dobrze, już dla mnie był stres, że to inna kultura, czy ja się tam sprawdzę, czy w ogóle mnie wpuszczą, jak mnie wpuszczą, to jak się będą zachowywać. A pamiętasz jakąś taką sytuację, która cię najbardziej zszokowała? Tak, pamiętam taką sytuację. Właśnie była rodzina z Syrii, gdzie nie chcę teraz skłamać, przepraszam, nie chcę skłamać, jaka dokładnie narodowość, ale że po 5. czy 6. dobie mama, która prawie w ogóle nie rozmawiała po holendersku, próbowała mi wytłumaczyć, że jak przyjdę jutro na opiekę, to dziecko będzie łyse. Więc ja do końca nie wiedziałam, czy dobrze zrozumiałam. Mówię, może coś tam zrobią z tymi włosami, nie wiem, zafarbują, może gdzieś podstrzygą, czy coś po prostu. I to była dziewczynka, śliczne włosy miała, czarne, wielkie, po prostu u nas to bardzo rzadko się zdarza u Polaków, że taka czupryna normalnie, taki gremlin, normalnie taki śliczna dziewczynka była, drobniusieńka. I rzeczywiście przychodzę na następny dzień i dziecko było łysiusieńkie po prostu. Jakaś osoba, która się tym zajmuje, przychodzi do domu, ogoliła brzytwą po prostu na łyso to dziecko. No i tata, który okazjonalnie bywał w domu, ale przyprowadził starsze rodzeństwo podczas tego mojego zorgu. I pytam się, dlaczego tak w ogóle jest, nie? Oni mówią, bo oni wierzą w to, że te pierwsze włosy to są takie słabe, to są płodowe, to są z życia w brzuchu i że po prostu te kolejne to będą mocne, piękne i po prostu tego to robią. No popatrz, ciekawostka taka. Nie słyszałem o tym. Ale moje przerażenie by było większe na pewno, gdyby jakkolwiek ta kobieta nie próbowała mi wytłumaczyć, że po prostu tak jak ja kiedyś z moją opiekunką prawie na migi i na rysunki, tak wtedy też tak było. No i tak się zdarzały niektóre takie właśnie sytuacje. Jakie są najczęstsze pytania i obawy rodziców, które kierują w twoją stronę? Co oni by chcieli wiedzieć na temat opieki, na temat, nie wiem, w ogóle instrukcji obsługi swojego dziecka? Takie pytania, które najczęściej się pojawiają. Wszystko by chcieli wiedzieć. To jest właśnie takie, że właśnie najlepiej by było po prostu w pigułce, ale wszystko. Dlatego też nie da się wszystkiego. Tak? Nie da się to, co musimy, to, co jest stworzone właśnie. Mamy taki dziennik, gdzie codziennie prowadzimy obserwacje mamy i dziecka, ale też, tak jak już wcześniej wspominałam, mamy takie podpunkty, o które musimy razem przedyskutować. I to jest przede wszystkim obsługa właśnie tego noworodka. Reagowanie na pewne sygnały dziecka. Tu też jest to szeroko, bo jak rodzic, który nie miał na przykład do czynienia w ogóle z dzieckiem, po 8 dniach, gdzie ja przeważnie jestem 8 dni, zostaję sam, to zazwyczaj po prostu jest przerażony, nie? I tak póki jestem, to tak jakoś to idzie, nie? Bo po południu mogą do mnie napisać, oczywiście w niektórych biurach nie ma takiej możliwości, ale dlatego też ja wybrałam pracę sama dla siebie, bo pracuję według swoich zasad i reguł i moi podopieczni zawsze mogą na mnie liczyć. Oczywiście jak nie jestem, nie wiem, w saunie czy w basenie, bo wtedy nie dam rady. Moim bliskim się to czasem też nie podoba, bo mi mówią, mamo, czy tam przyjaciele, czy coś, to mówi, ty jesteś już tak sfokusowana, że po prostu, a ja zawsze z tym telefonem gdzieś i nawet bardzo czujnie śpię. Bardzo czujnie śpię, ale tak jak już wspomniałam, to jest moja misja i po prostu jeżeli tylko mogę ofiarować tą wiedzę, którą muszę przekazać, to ją przekazuję, moje doświadczenie, ale tak jak mówię,
to się nie da tak wszystkiego, nie? Więc to jest 8 dni. 8 dni niby długo, niby krótko, bo czasem mi mówią, a ciągnie się to, jakbyś była już u nas, nie wiem, 2 miesiące, już się znamy, już w ogóle a zaraz znowu mówi, o Jezu, już 5. doba, już 7, zaraz się już żegnamy, już przerażenie w oczach i w ogóle. I właśnie to, co przedtem powiedziałam, nie? To zasianie takiego ziarna, że damy radę, nie? Że to jest, ja zawsze mówię, że to jest mały człowiek, dosłownie taki człowiek jak my, ma swoje potrzeby, ma swoje humory, no może zachorować, więc po prostu na logikę musimy też działać. Najwięcej się uczymy metodą obserwacji i prób i błędów. Dokładnie. Więc tak jak na początku perfekcyjnie rodzice chcą zakładać na przykład pampers, a im to nie wychodzi, gdzieś tam się uleje po plecach, gdzieś tam mówią, Boże, mówi Patrycja, jaka misja w nocy była, mówi, ta latarką świeci, żeby za bardzo po oczach, tu kupa popachy, w ogóle 100 chusteczek i wszystkiego i nie. I to pierwsze... Dokładnie. I to by się wydawało takie śmieszne, nie? Bo później po kilku dniach już ci rodzice się z tego śmieją, ale pierwsze to oni się już kłócą przy tym i płaczą, bo ty źle trzymałeś, bo tak źle zapiąłeś, pewnie za mocno, już go brzuszek boli, ten pępuś, który tam jeszcze nie odpadł i to i tamto, nie? Więc ja jak najbardziej nie śmieję się z tego. Później już się śmieję z rodzicami, bo sama im mówię, słuchajcie, zobaczycie po 8 dniach, to się będziecie śmiać z tych sytuacji, nie? Ale to trzeba po prostu przeżyć, nie? I jak już raz przeżyjemy, drugi raz, to już po prostu instynktownie pewne rzeczy wiemy, jak robić. Albo to, co na przykład nie miało zastosowania, ale na przykład, nie wiem, uczymy się pierwszej pomocy i mówię, słuchajcie, bo dziecko się zakrztusi, to tak musicie zrobić, czy tak, nie wiem, śliną swoją, czy mlekiem mamy, czy z butelki, no, bo to jest niemowlak, więc jeszcze na takim etapie. To wtedy musisz tak i tak zrobić i oni siedzą na bezdechu do mnie, mówi, o czym ty w ogóle mówisz, Jezus Maria, co my zrobimy i ten nie. A wy słuchajcie, tak, są filmiki, oglądnijcie sobie, bo jak to kilka razy posłuchasz, oglądniesz, to w tej sytuacji Tak, już wiesz, co robisz, nie? I później się zdarzają takie sytuacje po jakimś tam czasie i oni do mnie dzwonią, mówi, Jezus, Patrycja, mówi, gdybyś ty nam tego nie powiedziała, to w ogóle to by się działo, czy to problemy z laktacją, są kryzysy laktacyjne. My mamy kryzysy, zmęczenie nas dopada, niemoc, bo dziecko ma korkę, bo po prostu już wszystko robimy i powiedziałam, oni sobie tam wyrysowali krok po kroku, co robić. Wczoraj to zadziałało, dzisiaj to nie zadziałało, jutro to w ogóle może będzie super noc i znowu jak na bombie siedzą i myślą, Boże, co dzisiaj tej nocy się stanie i gdzieś piszą do mnie, mówi, wiesz, kurczę, ale ta noc była super, no spaliśmy to, a potem znowu słuchają, bo dziecko najpierw co 1,5 godziny się budziło, a potem śpi 4 godziny. Mówi, Jezu, jaki rarytas śpi tyle czasu. Więc tu naprawdę jest to bardzo, bardzo obszerne i no chcieliby wszystko wiedzieć. Tak, i ja ale to nie wszystko da się przekazać w tak krótkim czasie. Staram się jak najwięcej i przewidzieć pewnych sytuacji i uczulić na pewne sytuacje, ale też w ogóle, żeby rodzice przede wszystkim trzeźwo myśleli, bo najgorszym właśnie złym doradcą to jest panika, nie? Jeżeli spanikujemy, to po prostu potem już o wszystkim zapominamy i to jest niepotrzebne, tak? Nie możemy zadziałać tak, jak potrzeba. Więc ja jestem najbardziej usatysfakcjonowana, jeżeli naprawdę po tych 8 dniach rodzice mi mówią, wiesz co, Patrycja, mówi, jak na początku byliśmy zesrani ze strachu, przepraszam za wyrażenie, to my naprawdę dzisiaj czujemy, że dużo umiemy, nie? Że naprawdę umiemy i że nie zrobimy temu dziecku krzywdy i przeżyjemy jakoś tam ten dalszy czas. I mi jest bardzo miło, naprawdę jest mi bardzo miło, bo mam kontakt z klientami już naprawdę 7-8-latki i gdzie wracam, mam klientkę, gdzie byłam 4 razy, więc po prostu wchodzę jak do siebie, nie? Czasem była taka sytuacja, że tatuś dzwoni do mnie i mówi, słuchaj, w której półce jest to i to, bo ja nie mogę znaleźć. Już jak poszłam, mówi, bo poszła do fryzjera, a ja muszę coś tam zrobić, nie mogę znaleźć, nie? Więc to też jest fajne, bo już, nie wiem, psy koty mnie znają i no, zadowolony klient to jest to, tak? Ja nieskromnie się mogę pochwalić, że naprawdę dzisiaj 95% klientów to jest z polecenia, więc tak naprawdę nie muszę się dużo ogłaszać. Z tym, że też mi jest ciężko znowu przewidzieć, tak? Przewidzieć, bo to jest taki zawód, że przewidzieć, ile tych klientek mogę wziąć. No już mniej więcej wiem z doświadczenia, ale to może urodzić 2 tygodnie wcześniej, 2 tygodnie później. Czasem się tak nałożą, że trzymam w jeden dzień. Czyli musisz sobie zostawić jakby taki
taki Tak, margines na dokładnie, ewentualne... nie? I tu człowiek by chciał wszystkim dać odpowiednią ilość godzin, odpowiednie poczucie, że no, jest to czas, który wykorzystamy i który naprawdę się nauczą i ja mam poczucie, że rzeczywiście nie zaniedbałam czegoś, bo to też jest bardzo ważne. Jestem osobą, która naprawdę jak coś robi, to robi to na całego, a nie tak po łebka, że tak powiem. I dlatego też właśnie pracuję na swoją działalność, bo wcześniej właśnie w IT biurach, w dużych biurach, gdzie się pracowało, no to jest sztuka. więc już tu kończę. Ja na przykład miałam taką sytuację, że nie wiem, opieka 6 godzin, a szefowa do mnie dzwoni po 3 godzinach, ja dziecko kąpię, nie wiem co robisz, ale w tej chwili kończ i jedziesz do następnego, nie? Więc wiesz, tu wytłumacz tym rodzicom, że ty musisz jechać do następnego. W swoim sumieniu w ogóle wiesz, że jedną trzecią pracy zrobiłaś, co powinnaś i jadę w korku znowu od jednego do drugiego klienta, gdzie ta bieżność kilometrowa jest 60 km, 50 w korkach i słyszę od mojej szefowej, że no ale ty przecież w korkach odpoczywasz. Więc po prostu no tak mi się też tu czasem zdarza, że też mi się nawarstwią te klientki i 2-3 razy w roku mam taki hardcore, że na przykład sezon wakacyjny, gdzie dużo moich koleżanek Polek wyjeżdża do Polski z dziećmi, to naprawdę stajemy na głowie, żeby gdzieś połapać te opieki i pomagamy sobie nawzajem, koleżanki. A czy jeżeli chodzi o porody, czy są jakieś takie sezony, że więcej jest porodów w porównaniu z innymi sezonami? Czy? Od czasów COVID-a jest bardzo dużo porodów cały rok. Kiedyś było tak, że październik, listopad był taki troszeczkę słabszym i czerwiec, maj, czerwiec, czasem kwiecień. Ja teraz nie mogę powiedzieć, że jest jakiś zastój w jakimś miesiącu, że tak powiem, bo naprawdę, no ja mam już klientki do grudnia pozapisywane, więc tu muszę ja się wykazać przede wszystkim tym, żeby być zdrowa, żeby też coś mi nie wyskoczyło niezależnego ode mnie. Wtedy liczę na pomoc koleżanek. Rzadko się to zdarza, ale dziękuję koleżankom za to, że naprawdę się wspieramy i że jest nas już sporo Polek, które po prostu pracują na swoją działalność i Polek, które naprawdę chcą dać dobry profesjonalny wzór, dobrą profesjonalną opiekę. Nie tylko odhaczyć kasę, wziąć i po prostu klient, tak. tylko po prostu naprawdę z ręką na sercu i z wielkim zadowoleniem mogę tutaj powiedzieć i szacunkiem do moich koleżanek, bo wbrew pozorom nie jest to aż bardzo ciężka fizyczna praca, bo oprócz właśnie tych kontroli prowadzenia dziennika, bycia oczami i uszami dla położnej. Czasem dostajemy wytyczne ze szpitala, że musimy się tak czy tak obchodzić z dzieckiem, bo nie ma złamany obojczyk, to do tego jeszcze fizjoterapeuta. Czy gdzieś jakieś tam inne wskazówki, to pracujemy właśnie z lekarzem domowym, z lekarzem, ginekologiem ze szpitala, z położną. Później też mamy w obowiązku zaalarmować, jeżeli w danej rodzinie się dzieją też przykre sytuacje, jakieś używki, przemoc, czy po prostu nie ma podstawowych rzeczy i to jest też tutaj bardzo indywidualne. A faktycznie się zdarzają takie rodziny? W dzisiejszych czasach muszę powiedzieć, że coraz mniej, z tego względu, że ludzie są też bardziej otwarci. Czyli ludzie, którzy są potrzebujący, po prostu już mniej się boją prosić o pomoc i też bardziej jest dostępna ta pomoc. Więc na przykład takie grupy, nawet mama z Hagi, czy mama z Rotterdamu, czy tam gdzieś, oddam za darmo wyprawkę, wózek, łóżeczko czy coś, to po prostu naprawdę osoba, która potrzebuje, a nie ma, ale chce wyposażyć po prostu dom do narodzin tego dziecka i jest świadomym rodzicem, to jak najbardziej zawsze tą pomoc otrzyma. I też my często jako opiekunki pomagamy w tym, położne pomagają w tym, więc jeżeli ktoś naprawdę szczerze powie, że jest w takiej sytuacji, to naprawdę stajemy na głowie i robimy dużo, żeby tym osobom pomóc. Ale też na przykład są takie mniejsze odchyły w rodzinach, gdzie na przykład naprawdę czegoś tam brakuje, nie wiem, jedzenia, czy jakichś środków czystości, czy coś, no to też staramy się im jakoś pomóc, czy nie wiem, ja właśnie prywatnie też dużo uczestniczę w życiu
Polaków w ogóle w Hadze, w Holandii i chodzę na różne spotkania informacyjne, gdzie po prostu też mogę tą wiedzę później przekazać i powiedzieć, słuchaj, idź tam ci pomogą, idź tam ci pomogą. Tak, organizacja czy Więc jakieś tam różne fundusz. organizacje czy coś i to właśnie też jest bardzo fajne, bo mi to też daje duże fajne poczucie, że gdzieś ta moja przestrzeń prywatna też może pomóc tym osobom po prostu potrzebującym, nie? Które właśnie w danej sytuacji tego czy tamtego potrzebują. Też są na przykład u nas opieka społeczna, tak? W Polsce to już jest tak patrzone, że Boże, dziecko nam zabiorą, już do wszystkiego się doczepią i w ogóle. Tutaj nie. Tutaj jeżeli naprawdę, nie wiem, rodzic ma problem z alkoholem, to nie tak, że od razu nam dziecko zabiorą. Nie? Po pierwsze, jeżeli on naprawdę będzie chciał tej pomocy, to ja już później zawiadamiam o odpowiednią instytucję i ta instytucja po prostu pomoże temu rodzicowi, jeżeli on tego oczywiście chce, podjąć kroki, żeby było lepiej. Tak? Czy jakieś inne sytuacje przemocowe, to też nie jest tak, że od razu nam dziecko zabierają, bo często po prostu to wynika z różnych sytuacji. Nie usprawiedliwiam absolutnie, bo nie wolno, nie wiem, bić drugiej osoby, czy robić awantur i psychicznie się znęcać, ale różne czynniki życiowe po prostu są i czasem po prostu to jest przejściowa sytuacja, a na przykład może przeważyć na życiu całej rodziny, nie? Więc to tutaj też jest moim zdaniem bardzo fajnie, szeroko rozwinięte, że się tym rodzinom naprawdę pomaga. Patrycjo, a co sprawia, że czujesz się spełniona? Oj, to jest też takie pytanie. Co pierwsze mi się na myśl nasuwa, to przede wszystkim mogę świadomie powiedzieć, że jestem ogólnie spełnioną i świadomą kobietą. Spełniona się czuję jako mama, na pewno. To też nie była łatwa droga. Też 5 lat temu zostałam sama z dziećmi, więc też się musiałam sprawdzić jako mama i tata. Z tym, że były mąż jest blisko, więc gdzieś tam trochę bierze udział w wychowaniu, no ale w domu zostałam sama. Także dzieciaki dzisiaj mówią, już chłopaki mówią, że mamo, jesteś takim naszym trochę bohaterem. Więc no to przede wszystkim czuję się spełniona przez to. Czuję się spełniona przez moją pracę, którą już któryś raz wspomniałam, że to jest moja misja. Czuję się spełniona jako przyjaciółka. Ja mam naprawdę grono uczciwych, dobrych przyjaciół, gdzie przez te 14 lat tutaj za granicą się przewijali. Jedni są od początku, drudzy gdzieś tam się wykruszali, ale naprawdę uczciwie mogę powiedzieć, że mam wspaniałych przyjaciół. Czuję się spełniona jako człowiek. I też gdzieś na pewno to spełnienie było inne, jak byłam młodsza, spełnienie jest inne teraz, jak mam 40 lat i przeżyte życie i inaczej się spełniam teraz, dostawszy drugie życie, mam tu na myśli rozwód i to był czas kiedyś, który był bardzo dobry, wspaniały, później się zdarzyły różne sytuacje, ale to też są wspaniałe sytuacje i wspaniałe przygody życiowe i też rozterki, co było kolejną lekcją i kolejną nauczką i właśnie to też dało mi motywację, żeby pomagać innym, przede wszystkim kobietom, zagubionym kobietom, mamom, partnerkom, ale też na przykład kobietom, które nie mogą mieć dzieci, które mogą się w inny sposób spełniać, albo które straciły dzieci, kobietom po przejściach, gwałtach, psychicznym znęcaniu, ale też rodzinom po przejściach, po prostu też różnych życiowych. Tak jak wspomniałam, też biorę udział w różnych szkoleniach, w różnych instytucjach, zabieram też głos. Najpierw wiedzę, gdzie mogę zaczerpnąć, a później właśnie ten głos mogę dać dalej. Tak, że, tak jak wspomniałam, czy w pracy, czy gdzieś w warunkach poza pracą, gdzie się znajdę w przypadkowej sytuacji, nie wiem, w tramwaju, czy w pociągu, czy gdzieś i komuś coś mogę po prostu jakąś słuchaj, tam idź, czy tam się zgłoś, czy to jest bardzo fajne. Także, że to jest przede wszystkim spełnienie takie jak humanistyczne jako człowiek.
Lubię dbać o siebie, więc też przyszedł czas dla mnie, nie tylko jako matki, jako żony, czy jako kobiety, ale też po prostu tutaj taka harmonia ze sobą. Też jestem osobą wierzącą, praktykującą, więc też ta wiara mi dużo dała i zaprowadziła mnie tu, gdzie jestem, że jak upadałam, to się podnosiłam i po prostu konsekwentnie do celu. Jako człowiek spełniam się, tańczę, baciatę, gdzie to też czasem na przykład w Polsce tam mówiliśmy o kulturze, mówi, a dupą wywijasz, bo to jest taniec sensualny, więc też czasem po prostu to może być odbierane niefajnie. Ja w zeszłym roku odbyłam podróż marzeń po Wyspach Kanaryjskich, wielkim wycieczkowcem, też jestem ambasadorem wycieczek na cruise. Na cruisach polecam serdecznie, coś wspaniałego, przygodę życia, po prostu miałam właśnie takie życzenie na 40 urodziny, mówię, zrobię coś dla siebie. I zatańczyłam z moim instruktorem w Miami na plaży, na przykład baciatę. Jeżdżę na motorze, dostałam od dzieci motor w prezencie na 13. rocznicę, więc równiutko 1 maja, prawie na czasie, motor, gdzie wcześniej, kilka miesięcy wcześniej, po prostu z dnia na dzień sobie wsiadłam do samochodu, pojechałam do Polski i zrobiłam sobie wakacje z prawo jazdami i wróciłam z uprawnieniami, więc też jestem w grupie motocyklowej, gdzie sobie po prostu fajnie czas razem spędzamy. Tańczę, śpiewam w teatrze, nawet ostatnio wystąpiłam, więc no, czerpię z życia garściami pełnymi, ile się da i cieszę się, że po prostu zazwyczaj w ogóle tak jest, że właśnie będąc w jednym miejscu, gdzieś poznajesz następną osobę i ktoś cię gdzieś zauważy, ktoś uważa, że jesteś ciekawy, że gdzieś możesz być motywatorem dla kogoś, więc po prostu fajne to jest. Niedawno też miałam zaszczyt poprowadzenia 32 finału Wośpu w Hadze z panem Arturem Barcisiem, z moim kolegą Robertem i z DJ-em Zibi, który też jest moim prywatnie przyjacielem i też uważam, że każdy, jeżeli ma pasję i coś może wnieść od siebie do życia, pomóc drugiemu człowiekowi, to już jest poczucie spełnienia po prostu i fajne, sensowne życie po prostu. A czy masz jakieś marzenie, które chciałabyś spełnić w najbliższej przyszłości? Powiem szczerze, że tak. Jak już wcześniej powiedziałam, z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że jestem osobą świadomą i spełnioną. Ale oczywiście każdy ma marzenia, więc przede wszystkim chciałabym, żeby była zdrowa. Moje dzieci, żeby były zdrowe. Żeby gdzieś korzystać z takich małych sytuacji, które mogą doprowadzić do fajnych osiągnięć. Z moich marzeń chciałabym mieć wnuczkę. Bo mam 3 synów, kocham ich nad życie, ale zawsze chciałam mieć też córeczkę, więc chciałabym kiedyś być babcią, ale jeszcze dzieciaki nie teraz. I wybudować dom w Polsce. To jest takie najbardziej realne teraz marzenie. Wracam do Polski z sentymentu. Kocham Podhale, kocham ten rejon z tego względu, że to są naprawdę hardzi ludzie i ta przynależność kulturowa dużo mi w życiu po prostu tutaj na emigracji pomogła. I naprawdę, kiedy mogę, to nawet przerzucam ten folklor tutaj w codzienności. Na przykład Wośpa prowadziłam w Fuście Góralskiej w koralach. Na fartuchu swoim mam motyw kwiatowy, więc gdzieś tam po prostu zawsze mnie ciągnie do domu. No, mam rodzeństwo i rodziny i jak każdy emigrant gdzieś ciągnie do domu w mniejszym czy większym stopniu, bo też po tych 14 latach tutaj bycia i przejścia tej drogi, którą przeszłam, która nie była naprawdę łatwa, dzisiaj naprawdę czasem wolę też gdzieś pojechać za granicę. Niekoniecznie do domu, bo jeżdżę tam przeważnie tylko dla widoków, dla poczucia znowu tej kultury, ubrania się w strój. Taki powrót się do korzeni. No i rodziców mam też jeszcze młodych, bo ja mam 40 lat, moi rodzice mają 60, więc jeszcze są w sile wieku, powiedzmy, ale tęskni się za nimi. Mama rzadko tu przyjeżdża, tato w ogóle jeszcze nie był, więc
no gdzieś też moi rodzice są rozwiedzeni, więc też muszę żonglować czasem i trochę być w jednej części Polski, trochę w drugiej Polski części, ale kocham podróże, więc jeżeli chodzi o marzenia, to najbardziej tak, chcę podróżować. Chcę podróżować, chcę odkryć dużo świata, kultur, poznać smaków i po prostu zapisać to w swoich wspomnieniach i w przeżyciach. I to jest takie. A masz jakieś takie miejsce, które najbardziej byś chciała teraz zwiedzić? W tym roku sobie wzięłam Włochy jako właśnie cel i właśnie bardzo bym chciała Włochy. Z mamą bardzo bym chciała, jeżeli właśnie klientki mi pozwolą na to, jakoś będę żeglować z czasem, Rzym zwiedzić przez to, że właśnie jesteśmy wierzącymi ludźmi i zobaczyć po prostu, odwiedzić grób Jana Pawła II. Więc to bardzo tak w najbliższej przyszłości do zrealizowania, a tak wszystko, co jest egzotyczne i z moim znajomym przyjacielem Sylwestra będziemy grać na Malediwach. O, proszę. Więc on jako DJ, ja tam czasem śpiewam trochę, niezbyt dobrze, ale przynajmniej się starasz. Po góralsku, jak tam kilo na jakiegoś walny, to się udaje coś sklecić. Także że do końca roku takie plany jeszcze bardzo bym chciała. Nie byłam, a tak w sumie nie jakoś egzotycznie, ale Chorwacja. Chciałam bardzo z moimi dziećmi, właśnie już są w takim wieku, że zawsze mi się wydawało, że będą uciekać od mamy i nie będą z mamą chcieli wakacji, a oni teraz jak ja sama planuję, to mówią, mamo, jak to bez nas? I też mają taką fajną paczkę tutaj przyjaciół i po prostu chciałabym z tymi moimi przybranymi synkami, bo też się tak śmieję, bo to są prawie wszyscy chłopacy, no to kiedy pani jedzie z nami, więc też by było fajnie. Chłopaki też, moje dzieci tego najmłodszego też wzięły teraz na narty do Szwajcarii i do Francji, gdzie po prostu zawsze mieli do mnie też żal. Mówi, mamo, wybrałaś taki kraj, że śniegu nie ma. Mówimy z Zakopanego, śnieg po pasy i mrozy po minus 30 stopni, jak przyjechaliśmy tyle lat temu, a tu w ogóle co innego, więc teraz też się cieszą, że mają ten komfort i są na tyle dorośli, że tego małego mogą mi wziąć i też pojechać, ale z racji też mojego wspaniałego zawodu, ale też po prostu z racji niestandardowych godzin pracy, niestandardowego wymiaru w ogóle pracy, ciężko jest cokolwiek zaplanować. Więc moim marzeniem jest jak najwięcej spędzić czasu z dziećmi i jak najwięcej podróżować. Super. I wybudować dom. Zakopanem. I poznawać ciekawych ludzi. Także dziękuję Tobie też bardzo za tą możliwość. To jest coś nowego dla mnie, więc przepraszam za nieprofesjonalną składnię zdań, czy ja po też prostu, nie jestem jeżeli profesjonalnym podcasterem, także dopiero powiedzmy, że zaczynam, więc. Ale również bardzo dziękuję Tobie za przybycie, za to, że zgodziłaś się porozmawiać troszeczkę o sobie, o swoim życiu zawodowym, o swoim życiu prywatnym, podzielić się swoją pasją. Wszystkich oczywiście zachęcam do kliknięcia subskrypcji, jeżeli oglądacie to na YouTube. Jeżeli za jakiś czas odcinki pojawią się na Spotify, to również zachęcam do obserwowania, do słuchania. I czy jeszcze chciałabyś coś dodać na sam koniec? Na sam koniec jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Naprawdę mi niezmiernie jest miło. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować i pozdrowić moje dzieci, ponieważ tak jak ja zawsze w nich wierzę, tak oni wierzą we mnie i są bardzo dumni ze mnie, że zaszłam tu, gdzie zaszłam. Dziękuję moim przyjaciołom, że mnie czasem znoszą, bo ciężko się jest ze mną umówić. Czasem nie dotrzymuję słowa i czasem nie dotrę na miejsce, bo na przykład jestem na porodówce albo jestem na ostatnią chwilę. Czasem musimy coś pozmieniać, więc dziękuję, że jesteście przy mnie i że trwacie i że mi kibicujecie. Dziękuję moim rodzicom, rodzeństwu. Pozdrawiam całe Podhale, wszystkich. Mam nadzieję, że jesteście chociaż troszkę ze mnie dumni. Super, a ja Tobie życzę naprawdę wspaniałych podróży i wielu sukcesów. Dziękuję bardzo. Dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia.